Dzień dobry, mówi Dorota Frajtak z Kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie projekt anioła zamkniętego w medalionie. Potrzebny jest aniołek z gipsu, połówka medalionu i podkładka drewniana. Będę pracowała farbami marki La Pajarita i zaczynam od białego koloru, żeby sobie odrobinę zagruntować drewniane tło. Teraz przykleję aniołka za pomocą Heavy Body Gel, ale zanim to nastąpi, przyłożę tą połówkę medalionu, ponieważ ten aniołek jest dosyć wysoki i muszę go umieścić w takim miejscu, żeby po prostu nie podnosił tej połówki medalionu. Także zaznaczam sobie mniej więcej miejsce, w którym ma być przyklejony i później po wyschnięciu zaczynam malowanie. Przyznam, że na tym etapie mogłam zrobić jakby dwie dodatkowe rzeczy. Po pierwsze, mogłam zwilżyć tego gipsowego aniołka wodą, bo wtedy dużo lepiej przyjmuje farbę, a po drugie również zagruntować go jednolicie na biało, ale tego nie zrobiłam, projekt też wyjdzie, natomiast gdybym robiła go drugi raz, postarałabym się o tym pamiętać. Po nałożeniu pierwszego koloru zwykłym pędzlem, nawet jeżeli nie jest to doskonałe, to zaczynam akcję patynowania. Używam gąbki z otworami i dwóch kolorów, kolor lniany i kolor miętowy, ale ciemna mięta. I po wyschnięciu tych kolorów przechodzę do ciemnego brązu. Ciemny brąz bardzo mocno rozwodnie, a i tak wyda się przez chwilę, że to jest po prostu za dużo. Także dużo wody nakładam bardzo miękkim pędzlem, tak żeby wszędzie ten brąz dotarł, a następnie za pomocą papieru odrobinę to wszystko zdejmuję. I teraz mam właściwy kolor patyny, czyli patyna czasu, aniołek mocno się postarzył. Na to wszystko metaliczny kolor złoty. Dość dobrze byłoby, gdyby to był kolor jasny. Tutaj wybrałam właśnie taki odcień i taką techniką suchego pędzla pocieram po aniołku i troszeczkę dookoła, ale to nie jest konieczne, dlatego że to nie jest jeszcze wszystko i będę wracać jakby do tych samych kolorów i ten kolor ostateczny jeszcze powstanie. Medalion przykleję za pomocą pasty Heavy Body Gel, która super klei. Wystarczy w około 3-4 punktach ją nanieść w taki sposób, żeby nie była aż tak bardzo widoczna, także dosyć ostrożnie. Wyłamałam tą górną zaczepkę medalionu, a teraz przygotuję dodatkowo piórka z masy modelarskiej i foremki silikonowej. Te piórka przygotowuję w dosyć dużej ilości, dlatego że ja będę chciała je przykleić dookoła medalionu i ukryć jakby to miejsce łączenia. Na to jest mnóstwo sposobów, ale wymyśliłam sobie, że właśnie zrobię to za pomocą pasty modelarskiej i pojedynczych piórek, które po prostu kojarzą mi się ze skrzydłami. Piórka przyklejam za pomocą kleju hobby. To w zupełności wystarczy i najlepiej zostawić je do następnego dnia, żeby wyschły i porządnie się utwardziły. Kiedy te piórka już są stabilne, nie wgniatają się, są w miarę suche, przechodzę z powrotem do tych samych kolorów, których używałam poprzednio. I tym razem nanoszę te kolory za pomocą pędzla. Chodzi głównie o to, żeby zrobić to troszkę ostrożniej niż gąbką i ponanosić te kolory troszeczkę rozwodnione również w zakamarki, które się utworzyły po przyklejeniu tych piórek. Czyli ta sama kolejność, najpierw ciemny szary, później był lniany, później troszeczkę tego miętowego, ciemnego i na koniec rozwodniony brąz, tak żeby się powlewał we wszelkie zakamarki tych piórek i suchym pędzlem wszystko złocę. Jest to farba akrylowa, metaliczna i muszę powiedzieć, że to nasycenie pigmentem metalicznym jest naprawdę porządne, także odcień tego złotego jest widoczny praktycznie natychmiast, a po wyschnięciu farba po prostu nabiera dodatkowych walorów. I co jeszcze? Ten brzeg ukryty medalionu ma prawo nie wyjść idealnie. I żeby to troszkę uzasadnić, jeszcze dodatkowo wprowadziłam takie cieniowanie opryskami złotymi.
Żeby wszystko wykończyć, również drugą stronę bombki, czy tej zawieszki, maluję tą samą metodą za pomocą gąbki z otworkami, czyli tworzy się taki marmurek. No i chciałabym jeszcze wykończyć boczek za pomocą takiego kulkowego tutaj łańcuszka. I widać, że używam do tego kropelki w żelu. To jest klej, który działa praktycznie natychmiastowo, to widać. Ja dosłownie przykładam to może, nie wiem, na 2 sekundy, na 3 sekundy i te kuleczki od razu się trzymają. Ryzykownie, bo robię to palcami. Nie polecam, lepiej przytrzymywać patyczkiem, na koniec wszystko odcinam i moja zawieszka jest gotowa. Można jeszcze ewentualnie użyć wosku, żeby to wszystko zasklepić, zabezpieczyć. Dziękuję Ci dzisiaj bardzo za uwagę. Zostaw parę słów od siebie i do zobaczenia w kolejnym filmie.